Witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, oh come on, yeah. When it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on. Jesteśmy tutaj, agrotechnika, sklep, części rolnicze, tutaj ten pusty plac, tutaj na tym placu, stąd pochodzi nasz pierwszy rozsiewacz. Jesteśmy w miejscowości Laseczno za Iławą i stąd pochodzi nasz rozsiewacz używany Amazonę. Nie pamiętam modelu, 500 kg i tą Amazoną, kurczę, 40-takiem kupę lat siedliśmy 500 kg, najpierw w workach 50 kg, potem przyszedł farm truck, to już mogliśmy sobie pozwolić na nieręczną pracę, tylko na big bagi. To już był przeskok niesamowity, bo nie trzeba, kurczę, było berować łapami, brało się, dwie osoby jeździły, no bo jak się siało 40-takiem, no to wiadomo, że jak 300 kg dawka na hektar, to ten worek to był tam raptem nawet nie na 2 hektary. Także na drugiej przyczepie zawsze farm truckiem się dowoziło te nawozy. I właśnie z tego Laseczna do dzisiaj ten rozsiewacz mamy. I korozja tego rozsiewacza Amazony nie tyka. Tam są 2-3 miejsca leciutko podmalowane. Prawdopodobnie stal musi mieć jakieś stopy. To ta stal jest stopem, gdzie będzie występował no pewno jakiś nikiel z chromem. Tak podejrzewam, jakby nie jestem, nie mam aż takiej wiedzy na temat stali, no ale biorąc pod uwagę, że no, jeżeli to było kupione, kurczę, z 20 lat temu i patrzcie, i tego w ogóle ruda nie bierze, a tego Raucha Axisa no już musiałem jednak malować, bo rok 2010 i tam normalnie burchle wychodziły spod farby, niejako spod farby, nie? Także widzicie, firmy już tutaj handlującej tymi częściami nie ma, ale stąd właśnie, kurczę, pochodzi ten rozsiewacz i do dzisiaj go mamy. No a tak wracając właśnie do tego rozsiewacza, to tak jak teraz jest Axis, to w ogóle świat, bo tam, kurczę, wchodzi ze 3 tony, nawet lepiej, ale tak po 2,5 się jeździ, a wcześniej 500 kg. Ojejku, takie czasy tym 40-takiem, ale miło to wspominam. Natomiast no kurczę, były nieprzyjemne sytuacje. Jak hamulce nie złapały, kiedyś bym ciągnik przewrócił, dużo naprawdę nie brakowało. Na jednym kole po prostu hamulec, pompka, coś tam się pozadziałało, że nie działały na jednym kole, to z górki bym tym 40-takiem poszedł na kabinie orzeszku, kurczę. To teraz tutaj co jak co, można tam też się nieraz zdarzą no niepowodzenia, jak to coś się robi, to wszędzie, ale bezpieczeństwo jest dużo większe na tych kabinach, kurczę, mocnych, 4-słupkowych. Tak samo w tym 3P też tego 40-tak, ten 40-tak był poniekąd przez to sprzedany, że no wiadomo, te kabina właśnie, czy naglaki, nie naglaki, które teraz są produkowane, no to są mocne kabiny, nie? Inne już bezpieczne. Ruiny pałacu Paula von Hindenburga, tak? To był kanclerz Niemiec. Tutaj kanclerz Niemiec, Hitler ponoć czekał na niego przed rozpoczęciem wojny, zanim tutaj Hindenburg umrze. To właśnie w krajobraz tych drzew wkomponowany był prosty, acz majestatyczny pałac Paula von Hindenburga, feldmarszałka i prezydenta Republiki Weimarskiej, człowieka, którego śmierć kończy pewną epokę w dziejach Niemiec. Czy więc miłość do Prus Wschodnich i ogrodzieńca postawiła Paula von Hindenburga w sytuacji bez wyjścia? Czy szantaż Hitlera
był bezpośrednią przyczyną przekazania władzy nazistom w Niemczech, wiemy, że Hindenburg nisko oceniał czeskiego kaprala, jak w swoim gronie nazywał Hitlera. Zbrodniarz, o którym mowa, odwiedzał prezydenta Hindenburga w Ogrodzieńcu aż 8-krotnie. Hindenburg w latach 30. XX wieku, czyli podczas drugiej kadencji prezydenckiej, coraz częściej przebywał w swoich dobrach w Prusach Wschodnich. To tutaj faktycznie funkcjonowała kancelaria prezydencka i to właśnie w Ogrodzieńcu głowa państwa niemieckiego podpisywała najważniejsze dokumenty dla funkcjonowania kraju. Trzeba było spojrzeć tutaj trochę w historię tych terenów, bo jest zupełnie inna niż na tych terenach, na których gdzieś tam ja mieszkam, nie? A tutaj jest już zupełnie inaczej i pod względem agrarnym również jest zupełnie inaczej, co widać po ukształtowaniu i wielkości tych pól, które tutaj są. Tu nie ma takich działek właśnie hektarowych jak u mnie i dlatego tego agregatu się trochę obawiam, ale New Holland jest mały, zwrotny i myślę, że się da. No dobrze, mamy maszynę. Do maszyny jest jeszcze wał, taki agregat kombinowany rału na przedni tus. Fajne jest to, że maszyna jest od pierwszego właściciela. Natomiast jak to umie, no maszyna jest do serwisu takiego, bym powiedział, że dosyć grubego, no bo, znaczy grubego, może nie do końca. Ja wam powiem tak, ona chodziła na około 1000 hektarów na początku. Licznik zatrzymał się na 3300 bodajże hektarach. Więc jak ja ją tutaj trochę, tak to wygląda z tyłu, ja to trochę przeserwisuję, to na te moje hektarki może trochę usług to świat i ludzie. Także prezentację jakąś w domku zrobimy, spokojnie sobie teraz dojedziemy, bo to z tym dziadostwem z przodu to nie prosto się jeździ. Ale zrobimy, wszystko będzie chodzić luksio. No, przyznam, że po Iławie z maszynami to jeszcze nie jeździłem. Bez maszyn, z przyczepami to tak, ale to nie tak przez miasto. A tutaj się inaczej nie da przejechać, ale piesiul. No i takie już łożyska na kołach na pewno do przejrzenia, bo tam szeleści coś. Tam są łożyska stożkowe, łożyska na talerzówce. Dojedziemy i będziemy wyceniać i robić powoli. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Ogólnie trasa spoko. Co, gdzie dziadek poszedł? Dziadek poszedł do kurnika. Podoba ci się maszyna? Dobrze, szybko wam pokażę, bo chcę obiad zjeść. Tu patrzę, Aga przyszła z dzieciakami. Jak ci się podoba, Aga? Nawet nie sprawdzałem, czy to się kręci. Piszczą łożyska na kołach, wszystko do przejrzenia. Jak zwykle, no. No nie ma jak nowe, ale no nie tego. Także tak, tu mamy agregat rału. Zęby popękały podwójne, proste. A nie, pojedyncze proste. Eski nawet bym powiedział. To jest tylko wspornik taki mocujący. Tutaj, ale wałki się kręcą. To tam oleju trochę by nalał, to tutaj w ogóle nie warto dotykać. Ewentualnie te zęby można, bo one troszeczkę dostały. No tak jak mówię, to maszyna w okolicach 1000 hektarów, z tego co wiem, i nie wiem, czy tutaj jeszcze czegoś nie można podpiąć. A może to i naprzód dałoby się, ale coś za małe to jest. To tu może coś jeszcze coś było może z przodu. Tutaj jakieś możliwości widać regulacyjne są. Aha, i włóka taka prosta, mechaniczna, bez żadnych udziwnień. Ciekawe, w jakim stanie tutaj te łożyska są, czy to w ogóle smarowalne jest, czy nie. Ale no kręci się, a jak się kręci, to nadzieja. Fajny taki, kurczę, mało spotykany ten wałek. Nie mam pojęcia na razie, co z nim zrobię, ale
podobny jak w Bednarach i innych agregatach, tylko że tam są większe te wałki. O głębosze mi chodzi. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą maszynę, no to jest maszyna do serwisu. Tak jak mówię, to jest maszyna, która pracowała gdzieś na... Spojrzę na nią, no. Maszyna, która pracowała gdzieś na okolicy 1000 hektarów, więc biorąc pod uwagę, że ona dobija 19 roku swojego życia, czyli no może być pomiędzy 15-19 tysięcy hektarów. Ciężko powiedzieć. W ostatnim roku tutaj niby zrobiła około 100 hektarów. No więc realny przebieg może być około nawet 20 tysięcy hektarów, tak? Myślę, że tutaj się nie pomyliłem. I teraz tak, takie ciekawostki. To jest od pierwszego właściciela maszyna i maszyna w zasadzie nie miała nic tutaj zmieniane, jeżeli chodzi o talerzówkę. Przednie talerze są oryginał, tylne talerze ponoć też, znaczy no jakby no ja tego nie sprawdzałem, tak, ale no podejrzewam, że tutaj no nie znajdziemy nigdzie, chyba że jest wybity numer w miejscu mocowania piasty. I teraz takie właśnie ciekawostki, zobaczcie, to ma taki przebieg, tu jest wszędzie linia prosta. Mówię o elastomerach, o tym w jaki sposób to jest wybite. Dla ciekawości, o nawet o, tutaj proszę zobaczyć, myślę, że to będzie widać. Może GoPro trochę zaburzać, może delikatnie środeczkiem, ale tak jest wszystko w linii. Tu mówię też o tych rzeczach. No i to też mówię o tym, jaka jest jakość, nie? Tego wszystkiego. Tak, tu chyba te łożysko jest do robienia, ma luz. Natomiast to, że ono ma luz, to nie znaczy, że na moje hektary, bo to jak to się mówi, ja po lubawsku parę, kilka mork, jak to się mówi, to nawet wychodziło, więc może tu nie ma potrzeby absolutnie ingerowania. Jak to się mówi, od tyłu będzie trzeba ją przeglądać, bo koła obowiązkowo, nie? Łożyska w kołach, bo tu skrzeczy, coś trzeszczy i te koła to są takie jak pasuje z tym wymiarem. Tu akurat jeżeli chodzi o koła, to można powiedzieć, że co drugie wystąp. Także te rzeczy są do przejrzenia. I sekcja wysiewająca, no to na pewno tutaj talerzyki czyszczące, to jest wszystko do robienia, bo ta maszyna pracowała i ta maszyna nie stała. Ale z takich ciekawostek, co mi się osobiście spodobało w tej maszynie, no to jest to, że to jest bardzo mocny docisk redlic i myślę, że to będzie fajnie trzymało ustawioną głębokość siewu. No natomiast no, trzeba się tego wszystkiego będzie nauczyć. Tutaj się reguluje tymi przetyczkami głębokość siewu. Cały ten agregat siada na wale oponowym, czyli ustawia się go mniej więcej w poziomie, tak? Siada na wale oponowym i talerzówka hydraulicznie, tu jest siłownik do talerzówki. Jak dzieci są na podwórku, to zaraz chaos taki trochę jest. Do talerzówki się ustawia po prostu tamtym siłownikiem głębokość pracy talerzówki. No i co no oglądałem polskie agregaty jakieś też i no i jednak ja mam jakieś takie, no dobre mam doświadczenia z Kvernelandem. No i mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób tam pracować. No zobaczymy, nie? Jak to tam będzie wychodzić. No ale po prostu podoba mi się to, w jaki sposób ten docisk jest bardzo mocny tutaj. Ja nawet teraz tak wysoko stoję, że chyba, że wezmę może wezmę tą kamerkę na głowę, ale chyba nie ma potrzeby. No to jest bardzo strasznie mocny docisk, tak, na resorze i to zawsze wróci do pozycji wyjścia. Nic tutaj się z tym nie będzie działo. Tak mi się wydaje, no bo mówię, po tym jak ta maszyna i tak w jakim stanie jest po swoim przebiegu. Wysiew oczywiście pneumatyczny,
Wszystko tutaj do przejrzenia, te wszystkie elementy, tak, do przeglądu. No i trzeba będzie się tego nauczyć, tak. Maszyna raczej droga w serwisie, nie? Tak patrząc na części, to tutaj jakby tanio, tanio raczej nie będzie. To jest ponoć od Waderstadta Rapida. Tu widzę, ten jeden jest pęknięty. Były jakieś próby chyba spawania tutaj, ale odleciał. Także no, dla przykładu takie kółko po numerze seryjnym, o proszę, to są okolice 800, także tu już mamy trochę. No, tak to wygląda, nie? Także będzie trzeba tu trochę posiedzieć, ale no taka decyzja została podjęta. Widzę tutaj kapsel wytarty, to może tutaj też coś tam lekko przycierało. To trzeba będzie poprzeglądać, poprostować co drugie. No i tak, aparat wysiewający kwernelandowski, tak, akordowski, więc tu nie powinno być problemów. Prosty aparat, transport jest pneumatyczny. Ponoć wchodzi tutaj 3 tony materiału, nie? Także no, zobaczymy, jak to będzie pracować. Tu oczywiście drabinka pospawana, pogięta, bo to się zawija. Ja też mam schodki pogięte. Przeserwisujemy. Aga na pewno będzie już zadowolona, jak nie Chciałeś będzie. zawsze, żebym cię nagrywała. O, dziękuję. No teraz już wszystko Przestaw. Maszyna koloru czerwonego. A to czekaj, ja się może zapnę trochę, co? A garnitur ubierz. Garnitury nie, bo ja garnitur tylko do wierszu. Fajnie, Bo Hania. ja Fajnie pilnujesz Hanie ogólnie, fajnie. No dobrze ją pilnuję, nie? To w błocie jest. Przeserwisujemy maszynę. Trochę nocek zarwiemy. A żona będzie zadowolona na pewno. Na pewno. No, takie patenty fajne tutaj są. O, możesz tu pokazać. Tutaj się wspawuje kawałek klucza, na przykład grzechotkowego. Także w te miejsca można to tak naprawiać. Panowie powiedzieli. Maszyna na zamkach. Tutaj trzeba czujnik hektarów naprawić. Hektary stanęły na 3300 hektarach. No i tam 2 talerze do wymiany, te skrajne z tamtej i z tej strony. No i tyle. Poprzeglądać, posmarować, jeżeli coś będzie trzeba. Idziemy na obiad. Drugą mańkę byśmy chcieli nagrywać, bo mamy słońce. Możecie. I zobaczymy, jak się nauczymy, to może w usługi. Bo kurniki drogie, to może w usługi. Patrz, patrz, patrz. A, ekstra. To nie są kalosze. Ania, to nie gumaczki.